Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Od pewnego czasu rynek motoryzacyjny przechodzi zdecydowany kryzys. Na początku mieliśmy pandemię, potem mieliśmy kłopoty z dostępnością podzespołów. Obecnie mamy ogólnie pojęty wzrost wszystkich cen. To wszystko przekłada się na ceny nowych aut. Ale ile dokładnie te samochody tak naprawdę podrożały na przestrzeni jednego roku? Dzisiaj to sprawdzamy. Zapraszam na odcinek. Cześć, witam Was w kolejnym motoblogu. Ja jestem Łukasz, a Wy jesteście na kanale Crave Drive. Ceny samochodów na przestrzeni jednego roku znacznie wzrosły. Widać to po cenach nowych aut, ale także i rynek samochodów używanych znacznie się zmienił. Kryzys motoryzacji widać przykładowo po wydłużonym czasie oczekiwania na nowe auto oraz braku promocji, które zazwyczaj pojawiały się pod koniec roku w okresie jesienno-zimowym. Tak jak pewnie zdążyliście zauważyć, lubuję się w różnego rodzaju analizach i statystykach, dlatego też trzymam w swoich zasobach jeszcze cenniki z zeszłego roku, wtedy kiedy ja kupowałem swojego Dustera. Dlatego postanowiłem nagrać krótki materiał, w którym pokażę Wam, ile te ceny wzrosły od listopada zeszłego roku na przykładzie dwóch wersji Dacia Duster. Zatrzymałem się na chwilę, żeby pokazać Wam krótką analizę na przykładzie Dacia Duster w dwóch wersjach wyposażenia, ile ta cena wzrosła od listopada 2020 roku. Pamiętajmy oczywiście, że po drodze mieliśmy jeszcze zmianę wersji z przedliftowej na poliftową, natomiast jeśli chodzi o gabaryty samochodu, większość elementów wyposażenia są one oczywiście jak najbardziej wspólne, więc jak najbardziej możemy porównać te ceny. Nawet jeżeli zmieniła się wersja na poliftową, to ta cena moim zdaniem powinna być na takim poziomie akceptowalnym. Natomiast to, co wyszło z mojej analizy, okazuje się, że te ceny wzrosły naprawdę znacznie. Zobaczcie sami. W takim razie zróbmy sobie krótką podróż w czasie. Jeśli chodzi o ceny Essentiala w listopadzie 2020 roku, tak jak ja kupowałem swoją wersję, to wtedy ten Essential kosztował nas 54 900 zł. Natomiast już w wersji poliftowej w połowie tego roku ta cena wzrosła do 56 900. Obecnie w katalogu ten samochód kosztuje już 58 300. Musicie się ze mną zgodzić, że jeśli chodzi o wersję Essential, czyli to taką jedną z podstawowych wersji wyposażenia, to nie jest już mało. Wydaje mi się, że to już jest całkiem spora cena jak za taki samochód. W konfiguratorze wybrałem wersję silnikową z silnikiem 1.0 LPG benzyna i tutaj z wyposażenia do Essentiala tak naprawdę dodałem tylko w konfiguratorze klimatyzację w wersji manualnej za 2500 zł i czujniki parkowania z tyłu za 800 zł. Natomiast jak w konfiguratorze w obecnej wersji poliftowej szukałem właśnie tych czujników parkowania tylnych, to nie wiem, z jakiegoś powodu nie mogłem ich w żaden sposób wybrać. Więc tą kwotę 800 zł na podsumowaniu sobie tutaj jeszcze od tej wartości wyjściowej odejmiemy. Tak jak wspominałem na początku, jak patrzymy w konfigurator na wersję Essential i patrzymy na wnętrze pojazdu, to przypomina mi to trochę takie konkursy Znajdź 10 różnic. Praktycznie dla mnie te samochody na obu tych zdjęciach wyglądają identycznie. W wersji Prestige pokażę Wam, że troszeczkę już się to jednak zmieniło. Natomiast jeśli chodzi o konfigurator dla Essentiala, to wygląda to dokładnie identycznie. Zwróćcie uwagę na chwilę na tym zestawieniu na ekranie, który teraz Wam pokazuję. W wersji tej takiej początkowej, jak wchodzimy w konfigurator, cena Essentiala w 2020 roku w listopadzie wynosiła 54 900. Natomiast jak już wybieramy wersję silnikową i wybraliśmy tutaj ten 1.0 TC z instalacją LPG, no to ta cena od razu wzrasta na 55 900 z racji tutaj właśnie tej instalacji gazowej. Natomiast do tej ceny jeszcze dołożyłem właśnie te czujniki parkowania z tyłu za 800 zł i klimatyzację manualną za 2500 i robi nam to już od razu w tym momencie kwotę za ten samochód w wysokości 59 200. Także tak wyglądała cena w listopadzie 2020 roku. W połowie roku za samochód już w wersji poliftowej z tylko klimatyzacją manualną, bo tutaj nie mogłem z konfiguratora wybrać właśnie tych czujników parkowania tyłem, więc od tej kwoty różnica jest jeszcze 800 zł. No i tutaj konfigurator
konfigurator z tym samym silnikiem, z tą samą wersją silnikową, z instalacją LPG pokazał już kwotę 60 900, więc już jest ponad 1000 zł różnicy tylko na samym właśnie polifcie. Natomiast teraz pod koniec roku te ceny, tak jak dobrze wiecie, znowu wzrosły i ta cena za identyczny samochód, też właśnie bez tych czujników parkowania z tyłu, wynosi w tym momencie 62 600 zł, więc ta cena wzrosła naprawdę znacznie. To, co można zauważyć, że elementy wyposażenia typu właśnie czy klimatyzacja manualna, czy instalacja LPG pozostają cenowo na tym samym poziomie, natomiast zmienia się znacznie ta cena wyjściowa samochodu. Postanowiłem zrobić też dla Was takie zestawienie z Prestige'em, tylko tutaj w tym momencie pobawimy się trochę bardziej, bo weźmiemy wersję 4x4 z silnikiem 150-konnym i doładujemy go na maksa, czyli wrzucimy wszystkie możliwe elementy wyposażenia, jakie tylko są w cenniku i zobaczymy, jaka będzie różnica na końcu. Ciekawi? Zaczynamy. Ceny Dacia Duster w wersji Prestige w listopadzie 2020 roku wynosiły jako wyjściowa cena 66 700 zł. Natomiast już po wersji poliftowej ta cena wzrosła do 68 400. Natomiast w chwili obecnej za ten samochód w tej wersji takiej już jak gdyby podstawowej zupełnie wołają od nas 69 800. Więc ten wzrost ceny na wersji Prestige jest jeszcze większy niż na tej wersji podstawowej wyposażenia. W konfiguratorze wybrałem wersję oczywiście benzynową z skrzynią manualną, 6-biegówką. I tak naprawdę jeśli chodzi tutaj już o elementy wyposażenia i porównanie jak wygląda wnętrze w wersji przedliftowej i poliftowej, to tutaj już ta różnica jest znaczna. Rzeczywiście ten samochód znacznie się poprawił. Widać, że te samochody to są kompletnie już dwa różne modele. To wyposażenie jest dużo lepsze. Do wersji 4x4 z silnikiem 150-konnym ładujemy wszystko, co jest możliwe w konfiguratorze i zobaczymy, jaka będzie cena wyjściowa za taki model. No to tak naprawdę klikamy po kolei. Myślę, że bardzo istotne, przynajmniej dla mnie, jest koło zapasowe za 700 zł. W konfiguratorze mamy też możliwość wyboru mapy Europy, wersja rozszerzona za dodatkowe 300 zł. Bierzemy. Bierzemy system multimedialny z kamerą Multiview za 1100 zł. Dokładamy też tak naprawdę za 600 zł fotele przednie podgrzewane. Dobra. System bezkluczykowego dostępu i uruchamiania silnika za 1000 zł. I w tym momencie mamy już tutaj taką wersję, którą moglibyśmy zatwierdzić. Zobaczymy, jak to wyjdzie w porównaniu z obecnym cennikiem. Robimy to samo dla wersji Prestige z obecnego cennika, z obecnego konfiguratora i sprawdzimy, o ile ta cena wzrosła w stosunku do ubiegłego roku. Tak jak wspomniałem na początku, dla wersji wyposażenia tak naprawdę te ceny wyglądają bardzo podobnie zarówno w konfiguratorze z 2020 roku, który obecnie już nie jest dostępny na stronie internetowej i w chwili obecnej. Zauważyłem tylko jedną różnicę, którą Wam pokazuję w tym momencie na ekranie. Fotele przednie podgrzewane w wersji w 2020 roku kosztowały 600 zł, a w tym momencie one są już w cenie 700 zł. To jest jedna różnica, którą zauważyłem. Pozostałe elementy wyposażenia są dokładnie w tej samej cenie. No to teraz podsumowanie dla wersji Prestige. W 2020 roku samochód z takim wyposażeniem kosztował nas 89 950 zł. Natomiast w chwili obecnej dołożyliśmy dokładnie te same elementy wyposażenia, wersja poliftowa i obecny konfigurator, obecny cennik, że mamy tu różnicę ponad 5000 zł na wersji przedliftowej i poliftowej. Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego przedstawił raport, w którym widać, że wzrost ten w tym roku, jeśli chodzi o nowe auta, jest na poziomie 12%, natomiast przewidywany wzrost na rok kolejny to jest od 15 nawet do 20% w przypadku nowych samochodów. Patrząc na inne marki samochodów, średnia cena nowego auta w Polsce w tym roku wynosiła 129 000 zł, co tak naprawdę jest naprawdę wysoką ceną, jeśli chodzi o nowe auto. Zdecydowanie skończyły się czasy, gdzie można było tanio kupować nowe samochody.
To, co dzieje się z cenami nowych samochodów, wpływa znacznie też na ceny aut używanych, więc automatycznie samochody używane też naprawdę podrożały i zmniejszyła się też dostępność tych takich fajniejszych modeli na rynku. Trzeba naprawdę mocno się postarać, żeby znaleźć coś w dobrej cenie i coś z fajnym wyposażeniem. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Widzimy się już niedługo w następnych materiałach. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę i widzimy się już niebawem. Szerokości, cześć!